Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj chciałem Wam coś bardzo ciekawego przedstawić. Coś, co po prostu, można by powiedzieć, bije na łeb, na szyję wszystkie inne zioła. Dokładnie. I co najśmieszniejsze, jest to też z ziół. Tak, moi drodzy, też z ziół. Chciałem Wam przedstawić almantaję. Może brzmi to troszeczkę egzotycznie dla Was, ale jest to po prostu coś zrobione z ziół. I nie z byle jakich ziół, ponieważ almantaja jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym produktem typowo ziołowym. Tak to się otwiera. W środku wygląda to mniej więcej tak. I tutaj mamy w takich to oto ampułeczkach. No, za chwileczkę pokażę, jak to się robi i tak dalej, bo to też nie jest takie to jest bardzo fajny produkt. Są tutaj właśnie bardzo fajne ekstrakty z ziół w środku zrobione. Ale może najpierw troszeczkę o samej almantai, może i o też tej firmie, która to po prostu robi, te ekstrakty. Oni dobierają tutaj bardzo, ale to bardzo starannie swoje zioła. Mniej więcej patrzą na wszystko, patrzą, gdzie te zioła rosną, na jakiej wysokości, na jakiej glebie, jakie mają nasłonecznienie, ile tam jest deszczu i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy punkt tego wszystkiego. Drugi punkt to jest taki, że wszystkie te zioła są starannie badane, nim trafią w ogóle do środka, do tej almantai. Są badane na to, czy zawierają jeszcze molekuły uzdrawiające, które są nam potrzebne z danych roślin. A tego praktycznie nie robi nikt. I dlatego właśnie almantaja ma bardzo wysoką skuteczność i ma bardzo wysokie opinie, jeżeli chodzi o jej działanie. Przez to, że po prostu każde zioło jest tam badane i sprawdzane, czy ma te molekuły w sobie. Dodatkowo jeszcze są molekuły, które ponieważ mamy molekuły prozdrowotne, które nam pomagają, ale w ziołach mamy też molekuły szkodliwe, takie substancje jak gdyby obronne rośliny, o których Wam już też kiedyś wspominałem, że coś takiego jest i tutaj weganie muszą też na to uważać, spożywając różnego rodzaju rośliny w dużych ilościach, ponieważ każda roślina też chce się bronić przed zjedzeniem, bo nie każda roślina chce być zjedzona. I dlatego w różnych kuracjach ziołowych, bardzo często też Wam mówiłem, można stosować na przykład 2 tygodnie, można stosować 5 dni, można stosować 3 tygodnie, można stosować miesiąc, 2. I przeważnie robiło się rotację, żeby zmienić na inne zioła, ponieważ te molekuły, które są szkodliwe, w pewnym momencie zaczynają nam szkodzić. Czyli mamy tam jakiś okres, załóżmy tych 2 tygodni, możemy to brać i później koniec, musimy robić przerwę, bo mamy tych molekuł szkodliwych za dużo już w organizmie i przestaną one nam pomagać, ale nam szkodzić zaczną. I to jest problem. Almantaja to rozwiązała, ponieważ molekuły szkodliwe z tych ziół usunęła. Czyli zostały tylko i wyłącznie te prozdrowotne, wszystkie molekuły, te szkodliwe są wyrzucone. Co sprawia to, że almantaję można przyjmować nawet i w dłuższym okresie czasu, bez skutków ubocznych tych właśnie molekuł negatywnych, które są w ziołach. Sama receptura almantai miała jak gdyby za zadanie stworzyć mieszankę ziół, która nam pomoże bardzo mocno oczyścić naszą wątrobę przede wszystkim. Ruszyć to po prostu wszystko, kiedy następuje taki typowy zastój w wątrobie lub nawet wątroba, wiecie, poszliście zrobić badanie, nagle macie bardzo złe wyniki wątrobowe, coś tam po prostu już się bardzo niedobrego dzieje w tej wątrobie, że wygląda to po prostu źle, to właśnie almantaja jest takim produktem, który bardzo fajnie wspomaga tutaj nasz cały organizm, ponieważ została właśnie tak stworzona, żeby zmusić jak gdyby naszą wątrobę do tego, żeby po prostu przejrzała całą swoją strukturę i kiedy widzi, że jakaś komórka tam nie za bardzo domaga, to tą komórkę wyrzuca i w to miejsce powstaje nowa komórka. Również wzmaga mocno wydzielanie żółci, dzięki czemu po prostu mamy ten wyrzut tych wszystkich toksyn z całej wątroby, to oczyszczanie wątroby i to bardzo ładnie wszystko pięknie działa.
Bardzo dobrze, jeżeli chcecie, lubicie robić sobie takie badania, to macie badanie przed, zróbcie sobie badanie w trakcie tej kuracji Almantają, zróbcie sobie badanie zaraz po i zróbcie sobie badanie 10 dni po tej Almantai. I zobaczycie, że te badanie 10 dni po będzie naprawdę wyśmienite. Ponieważ tak można sobie bardzo fajnie udowodnić działanie tego produktu i to bardzo fajnie tutaj Wam to się zobrazuje, jak to naprawdę działa. Na przykład po tej kuracji 1, 2 czy 3 dni, jeżeli zrobicie badanie, zobaczycie, że będzie jak gdyby, na czym będzie, mogą, ale bardzo często to tutaj jest, wyskoczą Wam markery takie wątrobowe, że no niby jest niedobrze z tą wątrobą. To jest tutaj normalne przy Almantai, ponieważ ona właśnie wyrzuca te wszystkie zepsute komórki, jak gdyby uszkodzone komórki, które niedobrze pracują w wątrobie, wyrzuca je. I później w to miejsce wchodzą już nowe komórki, bo wątroba słynie z tego, że bardzo szybko potrafi się regenerować, jeżeli będzie miała warunki do tej regeneracji. I dzięki temu właśnie ta wątroba się zregeneruje i kiedy zrobicie badanie po 10 dniach sobie, to zobaczycie wtedy, że wyniki będą naprawdę bardzo, bardzo fajne tutaj już. Dlatego to jest tak ważne, żeby robić to później po tych 10 dniach sobie to badanie, bo po pierwszym, drugim czy trzecim dniu to jeszcze tam różnie może być, bo wątroba cały czas będzie pracować po tej kuracji, będzie cały czas jeszcze usuwać z siebie te toksyny i tak dalej. I dopiero po 10 dniach tutaj mamy już taki piękny, wyklarowany wynik, jak ten preparat podziałał. Preparat nie należy do tanich, ale nad tym preparatem pracował pewien profesor, kilka dobrych lat nad tym pracował, żeby tą recepturę stworzyć. Podpierał się właśnie wieloma badaniami naukowymi, tutaj wszystkim, wyszukiwał to, idealnie to dopasowywał, te proporcje tego wszystkiego, po to, żeby właśnie stworzyć taki produkt. I to naprawdę nie było to, że tak sobie ktoś siądzie, a zapisze sobie tutaj jakąś receptę, no fajnie będzie to działało, sobie pomieszam. Nie, bo oni właśnie szukali, musieli znaleźć jeszcze gatunki roślin, które te molekuły posiadają. Bo to nie jest też tak proste, jak nam się wydaje z tym wszystkim. Za przykład mogę Wam tutaj parę przykładów podać. Orzech brazylijski. Bardzo często polecany po to, żeby uzupełnić sobie selen. Jednak, kiedy kupimy orzech brazylijski, on będzie mieć pochodzenie Ekwador, to możecie już zapomnieć o selenie. Nie ma selenu w tych orzechach, jeżeli są z Ekwadoru. Ponieważ to jest mały kraj i ziemie są tak wyjałowione, że w ziemi już nie ma selenu. I niestety, ale nic Wam to nie da, jeżeli bierzecie go na selen, bo tam selenu już po prostu nie ma. To jest jeden przykład. Drugi przykład to jest kurkuma, o której też Wam mówiłem. Kurkuma jest bardzo fajną takim ziołem, który naprawdę bardzo fajnie oddziałuje na organizm. Jednak problem jest u nas taki, że większość kurkumy, która dociera tutaj do naszego kraju, do Polski, to jest kurkuma pastewna. Hodowana szybko na różnych odżywkach po to, żeby szybko urosła i można było ją zużyć. Już nie wspominam o tych gotowych, pomielonych w sklepach, które niestety są często też i mąką nasęczone, żeby zwiększyć objętość taniej tego, to już fakt pomijamy. Ale ta kurkuma pastewna niestety nie posiada w sobie dużych ilości kurkuminoidów. No i właśnie kupując taką kurkumę, niestety, ale liczymy na coś, czego w środku nie ma. Bo nie jest to ta odmiana, nie jest to tak wyselekcjonowane kurkumy, którą powinniśmy mieć. I to jest problem. Wielki problem, bo z kurkumą wtedy różnie bywa. Podobnie jest przecież z cynamonem, bo to może nawet wtedy zaszkodzić, jeżeli będziemy to przez długi czas brać, taką kurkumę. Taki test robiła kiedyś żonka sobie, właśnie duże ilości kurkumy brała, przyjmowała, ale była to kurkuma niewłaściwa i nawet jej to troszeczkę zaszkodziło, więc później przerwała to w pewnym momencie, bo tego było dużo, naprawdę dużo i więcej niż ja sobie brałem, bo chciała to sobie sprawdzić, ale była to niewłaściwa kurkuma, ponieważ była ta kurkuma taka, wiecie, ogólnie dostępna wszędzie, a tu trzeba było się troszeczkę pogimnastykować i znaleźć lepszą formę kurkumy, która już niestety była dużo, dużo droższa. I kolejnym właśnie takim przykładem jest cynamon. Mamy ten cynamon, który jest tutaj ogólnie dostępny w całej Europie. To jest cynamon cassia.
no, który na potęgę kupicie w każdym markecie i tak dalej, wszędzie. I ten cynamon w większych ilościach jest szkodliwy dla nas. O tym wam też film robiłem już, nie wiem, rok temu, może 2 lata temu wam to robiłem. I szczególnie trzeba uważać u dzieci, którym dajecie na przykład jakieś ciasteczka cynamonowe, żeby się nimi nie przejadały. Bo on jest bardzo szkodliwy na wątrobę, ten cynamon w dużych ilościach. A to można szybko przekroczyć, bo tu trochę cynamonu, tam trochę cynamonu. A prawidłową odmianą cynamonu jest cynamon cejloński, który już zawiera wszystkie potrzebne nam molekuły prozdrowotne i nie posiada tyle tych szkodliwych molekuł, które cynamon cassia w sobie posiada, który jest ogólnie wszędzie dostępny. Dlatego musicie zwracać uwagę, żeby kupować sobie cynamon cejloński, nie ten zwykły. To jest bardzo, bardzo ważne. Kolejnym przykładem jest na przykład rozmaryn. Rozmaryn ogólnie dostępny tutaj u nas w całej Europie praktycznie nie jest tym właściwym rozmarynem, który powinien być. Ponieważ temu rozmarynowi brakuje 2 najważniejszych molekuł, które są odpowiedzialne za to, że on działa i nam pomaga. Brakuje mu norusy i neorleany. To są te dwie molekuły, które są tak ważne. I tutaj na przykład Almantaja zastosowała tutaj w tym preparacie sobie, w tej Almantai, ten właściwy rozmaryn, ponieważ szukali tej specjalnej odmiany rozmarynu, przebadali to i sprawdzili, żeby te 2 molekuły były w środku. Te molekuły są bardzo, bardzo ważne, ponieważ no, mają wiele prozdrowotnych właściwości, pomagają ludzi, żeby po prostu nie dostali, wiecie, tego, co chodzi do tyłu i tak dalej, i tak dalej. Czyli są takie, wiecie, prewencyjne tutaj na to wszystko, żeby po prostu nic się w naszym organizmie nie tworzyło. I te po prostu molekuły są tutaj właśnie w Almantai w środku z tego rozmarynu, ponieważ tu jest właśnie taki już rozmaryn dodany. Kolejnym przykładem, który wam mogę podać, to jest też bardzo mocno ceniony, znany imbir. Imbir, który dociera do nas, były nawet takie badania tutaj w Polsce, ktoś je gdzieś robił, gdzie po prostu szukano, bo tutaj molekułą taką cenną dla nas w imbirze jest gingeryna. No i się okazało, że w tych badaniach wyszło, że nie wykryto gingeryny lub wykryto ją w śladowych ilościach. Czyli po prostu mamy imbir, ale nie ma tego, co jest w nim potrzebne. No i później ludzie się zniechęcają do ziół też, bo mówią, no dobra, no kurczę, tu kupiłem, tu jadłem, to i nic mi to nie dało. No nie dało, bo była to zła odmiana. I niestety, ale po prostu no jest problem. Bo wtedy nie ma tej gingeryny na przykład w tym ziele. No i ona nie spełnia swojej roli, jaką ma spełniać. No i to jest po prostu problem dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi też o zioła. Dlatego no najlepiej jest po prostu sobie samemu zioła hodować i tak dalej. I wtedy po prostu wiemy po prostu co mamy, że nie są niczym pędzone i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba jeden z takich najlepszych sposobów na dzisiejsze czasy, bo kupowane różnie bywa z tym wszystkim i ściągane. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, co po prostu dostaniemy tutaj w tym wszystkim. Almantaja jest właśnie polecana bardzo dobrze tutaj, jeżeli mamy jakieś właśnie, no tak jak mówiłem, złe wyniki wątrobowe. Także tutaj można się bardzo fajnie wspomóc tą Almantają, żeby ta wątroba znowu mogła pracować dobrze. Tutaj są tylko zioła, praktycznie w tym wszystkim są to dobrane, te specjalistycznie wyszukane zioła. No akurat receptura jest tutaj tajemnicą firmy, tego się nie dowiemy, w jakich ilościach są te zioła tutaj niestety do tego dodane. No ale też rozumiem to, ktoś to stworzył, ktoś poświęcił swój czas na to, żeby to zrobić, tą całą receptę. Na to poświęcili też no, czas na badania tego, żeby to wszystko badać, każde jedno zioło, więc no po prostu ja to rozumiem. Chcieli stworzyć naprawdę dobry produkt i udało im się stworzyć ten naprawdę dobry produkt. Więc tutaj właśnie przy takich wątrobach, tego typu rzeczach, profilaktyka wątroby też, żeby po prostu no, nie dostać czegoś kiedyś tam bardzo niedobrego na tej wątrobie, czego byśmy nie chcieli i tak dalej. Więc to tutaj naprawdę bardzo fajnie to na tym wszystkim to się tutaj opiera, ta mieszanka ziołowa. Teraz zaraz powiem, jakie tam są zioła, też się bardzo fajnie to wszystko łączy, ponieważ są to zioła no rzeczywiście takie wątrobowe, mocno na to wszystko też bardzo fajnie oddziałuje na ruchy jelit, perystatykę jelit, żeby tam te jelita ładnie sobie pracowały, to wszystko
Też przy stłuszczeniu wątroby tutaj może pomóc. Na trzustkę również tu bardzo fajnie działają te zioła, które w środku są. No tylko na trzustkę niestety, ale trzeba byłoby to dłużej pobrać. Tak gdzieś 5-6 miesięcy pewnie już by na trzustkę trzeba było. Na wątrobę przeważnie wystarcza po prostu jedno takie pudełeczko, chyba że w jakichś tam ciężkich sytuacjach, że ta wątroba naprawdę mocno oberwała, no to wtedy przeważnie 2 takie opakowania trzeba, żeby tej wątrobie troszeczkę pomóc, obudzić ją tam jak gdyby, halo wątrobo, wstawaj, to wtedy po prostu już tak z 2 opakowania by tego trzeba było. Normalnie wystarcza jedno takie opakowanie po to, żeby pomóc tam coś swojej wątrobie, żeby się po prostu obudziła i zaczęła pracować tutaj na tym wszystkim. No i ogólne takie wzmacnianie organizmu, jakieś tam sytuacje zapalne w organizmie też bardzo fajnie te zioła mogą pomóc, ponieważ są to też zioła takie przeciwzapalne, które tutaj w środku znajdujemy, no więc patrzę ogólnie na ziołach, jakie mają działanie. Tutaj opierając się na tych ziołach potrafię sam już sobie jak gdyby wywnioskować, jakie połączenie tych ziół może mi tutaj korzyści przynieść dla mojego organizmu. Ponieważ to jest po prostu najlepiej znać sobie te zioła, wiedzieć, że one tam są i wiedzieć tutaj na 100%, że są to dobre zioła, przebadane zioła, gdzie jeszcze są usunięte te szkodliwe rzeczy z tych ziół, które by tutaj mogły nam problemy stwarzać i wtedy wiem po prostu, na co dana rzecz mi może pomóc. Więc jest to naprawdę bardzo unikatowy produkt i może przejdźmy sobie do ziół, które to tutaj w środku zawiera, ponieważ one są tutaj po angielsku napisane i tutaj mamy na przykład artichoke ekstrakt, więc jest to ekstrakt z karczocha. Karczoch jest rośliną, którą też bardzo często polecałem przy jakichś problemach wątrobowych. Jeżeli ludzie mnie często pytali, jak tam oczyścić wątrobę, co z nim zrobić, no to właśnie o karczochu tutaj mówiłem bardzo często wszystkim, że jest to bardzo fajna roślina, która idealnie pomaga właśnie na problemy takie typowe z wątrobą. Później mamy tutaj jeszcze Sibylium marianum. To jest nic innego jak ostropest plamisty. Ostropest plamisty to chyba każdy wie, że ostropest plamisty jest idealną roślinką, która tutaj bardzo fajnie pomaga nam właśnie na wątrobę, na regenerację wątroby. Tylko pamiętajcie o tym, bo to już powtarzałem wiele razy, bo wielu z Was niestety, ale nadal kupuje ostropest po pierwsze mielony, co jest wielkim błędem, bo on jest utleniony i można to sobie w 4 literki wsadzić. Trzeba kupić ostropest cały w ziarnach i trzeba go samemu zmielić, ale zmielić tylko małą ilość, nie całą paczkę od razu, pół kilo, tylko małą ilość, którą zużyjesz na przykład w 4-5 dni. Dodajesz sobie teraz wody ognistej 40% do tego, musisz to nakropić i wtedy dopiero aktywujesz silimarynę. Powtarzam to jeszcze raz, bo wszystkie inne rzeczy, które robicie z ostropestem, są po prostu bez sensu. Wyrzucone pieniądze w błoto, bo nie aktywujecie silimaryny, która jest potrzebna do wątroby, no i to bez sensu w ogóle, że to bierzecie. To nie widzę najmniejszego sensu, bo wam to nie pomoże. Dlatego trzeba to, ale tak zwilżyć tylko, tym 40%, wiecie, czym. Nie, żeby to tam pływało w tym całe, tylko zwilżyć, to ma być lekko wilgotne. Jeżeli ktoś nie może tych procentów, to zostawia sobie, one odparują. 1-2 dni i odparuje to, bo to jest tylko lekko zwilżone. Ale silimaryna już została aktywowana i wtedy możecie sobie dopiero tam łyżeczkę tego przyjmować, tego ostropestu i to wtedy fajnie pomoże. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest Taraxacum officinale. To jest nic innego jak mniszek pospolity. Mniszek pospolity, no właśnie jest bardzo fajnym ziółkiem, które po prostu no bardzo fajnie działa tutaj nam właśnie też, szczególnie na wątrobę. Też był polecany przy wielu innych dolegliwościach. Zresztą to możecie sobie wpisać mniszek lekarski, szaman, czy no, mniszek, bo na Śląsku się to nazywa mlecz, ale nie mylcie tego z mleczem, bo po polsku mlecz to jest całkiem inna roślina, ale jak ktoś jest ze Śląska, to mlycz. To jest właśnie mniszek lekarski, który tutaj jest bardzo fajnie polecany na to wszystko i ma naprawdę ogrom właściwości. Także wystarczy obejrzyjcie sobie ten film o mniszku tutaj u mnie lub też wejdźcie na kanał, kliknijcie playlista zioła, tam znajdziecie mniszek.
Idealne zioło, z którego ja praktycznie non-stop korzystam. Następnie tutaj mamy Raphanus sativus. To jest po prostu rzodkiew. To jest rzodkiew. Rzodkiew ma też bardzo fajne właściwości tutaj dla naszego organizmu. Mało kto to wie, to jest takie warzywo mało doceniane jak gdyby przez ludzi, bo to kiedyś, wiecie, jadło się to, bo no, było tanie i tak dalej, ale nie. Rzodkiew też jest bardzo cenna dla naszego organizmu. Niesie ze sobą naprawdę wiele różnych fajnych właściwości, też takich oczyszczających dla naszego organizmu, bo też ten produkt jest bardzo mocno polecany przy jakichś oczyszczaniach organizmu, detoksie i tak dalej, bo właśnie oczyszcza całą wątrobę. To jest jeden z takich głównych punktów jego tutaj działania, oczyszczanie. Po prostu oczyści wątrobę, a kiedy wątroba jest oczyszczona, to wiadomo, że cały system zaczyna pracować, bo kiedy wątroba zaczyna siadać, no to nie pracuje nic, bo wszystko się zaczyna walić i to każdy o tym wie. Następnie tutaj mamy jeszcze Nigella L. To jest po prostu czarnuszka. No i czarnuszka też ma właściwości przeciwzapalne, na serce fajnie wpływa, korzystnie, pomaga nam tutaj też na cały organizm. O czarnuszce chyba robiłem wam też film, to był bodajże chyba o oleju z czarnuszki, robiłem wam film. Też jest to naprawdę bardzo fajne, cenne zioło, które no, powinno się też często stosować. Teraz już są popularne niestety bułki z czarnuszką, gdzie znowu wam wrzucą tą bułkę, no i upchną tam trochę czarnuszki i już się cieszycie się, o super, mamy bułeczkę z czarnuszką. No tylko, że tych korzyści z tej czarnuszki to będziesz mieć tyle w porównaniu do negatywnych ilości z tą bułką, którą zjesz. Także miejcie to też na uwadze, co jecie, bo wiecie, że ja nie jestem fanem pieczywa na każdym kroku. No i ta czarnuszka też chroni nam tutaj wątrobę, obniża nawet ciśnienie krwi, zbija troszeczkę cukier w tym wszystkim, w naszym układzie, więc jest to po prostu fajne ziółko z wieloma właściwościami. Następnie mamy tutaj w środku jeszcze fumarię. Fumaria to jest po prostu ziele dymnicy. Dymnica jest takim mało znanym ziołem, ale no bardzo fajnie działa na jelita, bardzo fajnie też działa na wątrobę, tak oczyszczająco, to wszystko detoksykująco, na nerki też bardzo fajnie działa. No dlatego no dymnica jest też tutaj bardzo fajnie takim dodatkowym ziółkiem, które się w to wszystko ładnie komponuje, w ten cały przepis, który tutaj został stworzony. No i fajnie to pomaga na to wszystko. Później mamy co? Mamy właśnie ten rozmaryn, nieszczęsny rozmaryn, o którym wam przed chwileczką mówiłem. Tu jest ten właściwy rozmaryn, bo tutaj właśnie szukali tego właściwego rozmarynu, który posiada jeszcze te molekuły, które dla nas są tak cenne. No i ten rozmaryn też działa oczyszczająco tutaj na nasz organizm, serce, działa na nerki, działa na wątrobę, działa. Rozmaryn też ma naprawdę sporo właściwości. Chyba o samym rozmarynie jeszcze wam nie robiłem filmu, jak się nie mylę. Więc to trzeba jeszcze wpisać na listę to do, tak zwaną, do zrobienia. Także trzeba będzie go zrobić. No i później mamy jeszcze Hypericum perforatum, znany też pod nazwą dziurawiec. No, dziurawiec kojarzy wam się pewnie z depresją, z problemami właśnie takimi nerwicy tego typu, ale to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o dziurawiec, bo dziurawiec ma naprawdę szerokie zastosowanie również dla innych części naszego organizmu. Ponieważ również pomaga w oczyszczaniu wątroby, pomaga udrożnić drogi żółciowe tutaj, na serce też jest bardzo korzystny. Również jest mocno żółciopędny tutaj na nasz organizm, no i ta depresja też oczywiście tutaj na to też bardzo fajnym ziółkiem właśnie jest dziurawiec. No i to wszystko tutaj mamy teraz w tej Almantai, to co wam przeczytałem, to jest oryginalna etykieta, która tu jest dołączona, tylko ona jest po angielsku w tym wszystkim, ale tutaj no nie ma tutaj nic skomplikowanego w tym, to są tylko te nazwy ziół, które tu są wypisane w tym wszystkim. Jest to naprawdę bardzo fajny, unikatowy produkt. Bardzo fajna receptura ziołowa, która tu jest złożona, tylko tak jak mówię, niestety jest drogi. To już uprzedzam od razu, nie jest tani. Ale działanie ma naprawdę niesamowite i wiele ludzi się już o tym przekonało. Pokażę wam po prostu, jak sobie to używać, jak to sobie biorę.
Także bierzemy sobie szklankę wody, ja mam gdzieś do połowy pełną, tylko nie widzicie, bo nie jest przezroczysta, skończyły mi się przezroczyste szklanki, wszystkie zbiłem, także już nie mam ani jednej, zostały mi kubki. I teraz tak, wyciągamy sobie taką ampułkę. Te ampułki są szklane, to uwaga na to, bo to jest szkło, to nie jest żaden plastik ani nic. Pierwsze trzymamy ją sobie tak i odłamujemy sobie jedną część z dala od kubka. Cyk, mamy odłamane. Teraz bierzemy sobie to, obracamy sobie to w stronę kubka, bo widzicie, nic tutaj nie wypływa. Nic z tego nie wychodzi. I teraz trzeba odłamać drugą stronę, żeby zrobić po prostu. I to trzymacie nad kubkiem, a to z dala od kubka. No więc wiecie, żeby na szkło nie wpadło i tak dalej. Widzicie? Teraz płynie nam tutaj cały ekstrakt ziołowy już do środka, do kubeczka. Także nie mamy tutaj żadnych plastików, nic. Tu jest czyste szkło, czyste szklane ampułki. To można sobie do szkła, do pojemnika ze szkłem zutylizować po prostu. I to przemieszać, najlepiej łyżeczką drewnianą. Ja zrobię tak, żeby mi się nie wylało. I po prostu wypijamy to sobie jedną taką ampułkę na dzień. Nic więcej. Jedna ampułka na dzień, tyle zamykamy. I na następny dzień kolejna także zdróweczko. Smak jest mocno ziołowy, powiem. Czuć te ziółka w tym. Ja potrafię wyczuć, że to są dobrej jakości zioła, bo jest taki fajny posmak ziołowy po tym. To czuć to naprawdę. Także ja już mogę powiedzieć, że to są naprawdę fajne ziołka. Tak dla Was tutaj jako człowieka, no, który używa bardzo wielu ziół, że są to dobrej jakości zioła, bo ja to czuję w smaku. To potrafię wyczuć od razu. Bo niekiedy zdarzały się gdzieś jakieś ziółka, że były jakieś stęchłe i kiedy się zrobiło herbatę, no może taki laik by tego nie wyczuł, bo by pomyślał, ach, to tak powinno smakować, ale ktoś, kto się zajmuje ziołami, potrafi wyczuć dobrej jakości zioło w smaku. I to samo mają na przykład ludzie, którzy zajmują się winami czy czymś. Wiecie, to się tak bierze wtedy. Mały łyczek przepłukuje się. Wciąga się lekko powietrze i wtedy się lepiej czuje. Podobnie tutaj właśnie dobry zielarz też potrafi wyczuć, czy zioło jest dobre, czy nie. Także macie to tutaj, zalinkuję Wam to w opisie tego filmu, jeżeli byście chcieli coś takiego sobie spróbować. Fajna, oczyszczająca też kuracja na wątrobę. To możecie to sobie spróbować. Tutaj znajdziecie jeszcze w opisie kod rabatowy na to. To jest z tego sklepu, z którym zawsze współpracuję. Tutaj oni to mają, także znajdziecie tam kod rabatowy. Tutaj też sobie do tego, żebyście to sobie mogli wypróbować, kupić to troszeczkę taniej. Tylko tak jak mówiłem, no niestety jest drogie, ale przy tej pracy, którą ktoś tu włożył, żeby te zioła znaleźć, ja to absolutnie rozumiem, że jest tutaj wysoka cena, bo same badania roślin, żeby to dobrze zrobić, żeby znaleźć te wszystkie produkty, żeby to przeanalizować, te molekuły, to jest kosmos. To jest niestety bardzo, ale to bardzo kosztowne, żeby to wszystko zrobić. No i dlatego ma to też takie dobre opinie u ludzi, którzy z tego korzystają. Także, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dzionka. No i niech mi tu znowu nikt ktoś nie powie, że to jest jakaś chemia czy coś, bo ja chemii nigdy Wam nie polecam. To są zawsze rzeczy, które są zrobione z ziół, które są dobrze zrobione, które ja Wam tutaj pokazuję, ewentualnie polecam, ale ja Wam za przeproszeniem głów nie polecam. To musicie sobie iść gdzieś indziej. Jak chcecie mieć tak zwane mało wartościowe rzeczy, to sobie gdzieś indziej idźcie, tylko nie miejcie później pretensji do mnie, że to nie działa. Bo ja, jak już coś Wam pokazuję, to jestem przekonany na 100% sam dla siebie o działaniu tego i dopiero wtedy mogę Wam to pokazać. Inaczej w ogóle nawet nie zaczynam rozmowy na ten temat. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!